Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, jak Związek Sowiecki traktował Żydów. Dowiecie się również tego, dlaczego w końcu swojego panowania Józef Stalin zmienił swój stosunek do Żydów i jakie były tego powody. Sowiecki dyktator Józef Stalin zawsze miał w swoim otoczeniu wielu Żydów. Żydami byli między innymi członek sowieckiego politbiura Łazar Kaganowicz, szef zarządu politycznego Armii Czerwonej Lew Mechlis oraz minister spraw zagranicznych Związku Sowieckiego Maksim Litwinow. Żydami było również wielu szefów sowieckiego NKWD. Bardzo wielu Żydów było również wśród elit kulturalnych Związku Sowieckiego. W 1934 roku Stalin zgodził się nawet na utworzenie żydowskiego obwodu autonomicznego w Birobidżanie. Sowieccy Żydzi byli też jedyną grupą narodowościową, którą w bardzo niewielkim stopniu dotknęły stalinowskie czystki lat 30. Zdaniem amerykańskiego historyka Juri Sleskina w latach 1937-1938 tylko 1% sowieckich Żydów aresztowanych zostało w ramach tych czystek. Jak podkreśla Sleskin, w tym samym czasie w ramach tzw. operacji polskiej, o której opowiadałem Państwu w jednym z moich poprzednich filmów, aresztowano aż 16% zamieszkałych w Związku Sowieckim Polaków. Swoje ustalenia w tym zakresie amerykański historyk konstatuje słowami: Żydzi byli jedyną dużą sowiecką grupą narodowościową, której nie ścigano podczas wielkiego terroru. Stalin zawsze potrafił posługiwać się Żydami, czyniąc z nich najskuteczniejsze narzędzie swojego aparatu terroru. W czasie II wojny światowej wielu Żydów zrobiło wręcz zawrotną karierę w szeregach Armii Czerwonej. Ponad 300 dosłużyło się stopnia generalskiego, a wielu z nich otrzymało tytuł bohatera Związku Sowieckiego. Ale stosunek Stalina do Żydów po wojnie uległ zmianie. W pierwszych powojennych latach Stalin kibicował nawet Żydom w budowie ich własnego państwa. Liczył, że będzie ono przyjazne Związkowi Sowieckiemu. Jednak gdy 14 maja 1948 roku ogłoszono powstanie Izraela, Stalin zaczął zmieniać swój stosunek do Żydów. Nabrał wtedy przekonania, że nie będzie miał wpływu na funkcjonowanie izraelskiego państwa, a poza tym coraz bardziej nie znosił mówienia o wyjątkowości Holokaustu. Obawiał się, że zdominuje on sowiecką historię. Drażniły go więc inicjatywy sowieckich Żydów chcących upamiętnienia Holokaustu. Stalin uważał, że pomniejszy to wielkość jego czynów i czynów samych Rosjan w czasie wojny. Chciał, aby to Rosjanie byli największymi jej ofiarami i największymi jej zwycięzcami. Żydzi nie mogli być największą ofiarą II wojny światowej, ponieważ według Stalina nie mieli wtedy nawet własnego państwa. Z tych właśnie powodów sowiecki dyktator zaczął dystansować się od żydowskich cierpień w czasie wojny. Zamierzał nawet ograniczyć wpływy Żydów w swoim państwie. Uznał, że osiągnie to posługując się starymi, sprawdzonymi przez siebie metodami. 10 stycznia 1948 roku nakazał szefowi NKWD Ławrentijowi Berii zamordowanie Salomona Michelsa, przewodniczącego Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego i dyrektora Moskiewskiego Teatru Żydowskiego. Michels był osobą znaną nie tylko w Związku Sowieckim, ale i na Zachodzie. W czasie wojny
Gdy Niemcy zajęli pokaźną część Związku Sowieckiego, Stalin postanowił poszukać realnej pomocy dla Sowietów na Zachodzie. W tym celu w marcu 1942 roku nakazał utworzenie Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego. Stary i испытанный w gonieniach, uniżeniach еврейский naród, gdzie by synovia twoi nie nachodzilись. We władzach tego komitetu obok Michelsa znaleźli się między innymi tak wybitni sowieccy twórcy jak Ilja Ehrenburg, Wasilij Grossman, Szachne Epstein, Icyk Pfeffer i Salomon Bregman. Komitet antyfaszystowski miał zorganizować za granicą wsparcie dla Związku Sowieckiego. W tym celu zwrócił się najpierw z apelem do świata w tej sprawie. W reakcji na ten apel w wielu amerykańskich miastach odbyły się manifestacje solidarności z walczącym Związkiem Sowieckim. Potem do Ameryki udali się jego szefowie Michels i Pfeffer. Tam spotkali się z czołowymi przedstawicielami amerykańskich środowisk żydowskich. Potem pojechali do Meksyku, Kanady i Wielkiej Brytanii. Wszędzie, gdzie byli, zbierano pieniądze dla Związku Sowieckiego. W efekcie tych zbiórek przekazano Sowietom środki finansowe wystarczające na zakup 1000 samolotów, 500 czołgów, żywności i odzieży. Stalin mógł być więc zadowolony z realizacji swojego chytrego planu. Po zakończeniu wojny Komitet Antyfaszystowski stał się ważnym ośrodkiem żydowskiej kultury w Związku Sowieckim. Zaczął też gromadzić informacje o prześladowaniach Żydów w czasie wojny. Włączył się także w budowę żydowskiego państwa w Palestynie. Michels zresztą nawiązał bliskie kontakty z jego przywódcami. To wszystko zaniepokoiło Stalina i dlatego postanowił zgładzić Michelsa. Tyle tylko, że tamtego dnia Michelsa nie było w Moskwie, ponieważ wyjechał służbowo do Mińska. Stalin zwrócił się wówczas do szefa białoruskiego NKWD, Ławrentija Canawy, swojego starego znajomego, aby ten zorganizował wypadek drogowy Michelsa. W tym właśnie celu Canawa zaprosił Michelsa na swoją daczę, aby wydać na jego cześć uroczyste przyjęcie. Gdy Michels pojawił się na miejscu razem z dyrektorem jednego z mińskich teatrów, obaj natychmiast zostali uduszeni. Ich ciała zostały potem zmiażdżone przez ciężarówkę i porzucone na jednej z ulic Mińska, aby wszystko wyglądało na tragiczny wypadek drogowy. 2 miesiące później, w marcu 1948 roku, sprawą śmierci Michelsa zajął się na polecenie Stalina sam szef resortu bezpieczeństwa państwowego Wiktor Abakumow. I po jakimś czasie Abakumow doszedł do przekonania, że Michels to rzeczywiście niebezpieczny żydowski nacjonalista, który współpracuje z Amerykanami. Należało tylko to udowodnić. Z tym jednak nie było problemu. Wystarczyło jedynie przyjrzeć się życiorysowi Michelsa. Michels był członkiem Komitetu Antyfaszystowskiego i był w Stanach Zjednoczonych. Tam nawiązał kontakty z amerykańskimi służbami, a po powrocie do Związku Sowieckiego zawiązał spisek przeciwko Stalinowi. Wszystko wyglądało spójnie. Trzeba było jeszcze aresztować Icyka Pfeffera, towarzysza amerykańskiej podróży Michelsa, którego także oskarżono o współpracę z amerykańskimi służbami. Gdy Pfeffer nie chciał przyznać się do winy, został uduszony. W kolejnych miesiącach NKWD aresztowało ponad 100 działaczy Komitetu Antyfaszystowskiego. Żydowski spisek zaczął rozprzestrzeniać się także poza Moskwą. Żydzi stali się więc wrogiem całego sowieckiego państwa. Abakumow dalej szukał wśród nich amerykańskich szpiegów. Te poszukiwania
po jakimś czasie zaprowadziły go do członków sowieckiego politbiura. W ten właśnie sposób aresztowano Polinę Żemczurzynę, żonę szefa MSZ Wiaczesława Mołotowa, Żydówkę z pochodzenia. Pomimo że nie przyznała się ona do winy, została i tak skazana na przymusowe roboty. Sam Mołotow musiał ją potępić publicznie, deklarując, że nie wiedział, że Polina Żemczurzyna jest tak złą kobietą. Tymczasem toczyły się procesy kolejnych aresztowanych w związku z ujawnionym spiskiem żydowskim. Jednak wśród skazanych nadal nie było odpowiedniej osoby, takiej, której potrzebował Stalin. Aby ją znaleźć, Stalin postanowił wprowadzić do żydowskiego spisku wątek zabójstwa Rosjan o antyżydowskich przekonaniach oraz wątek tuszowania tych zabójstw przez sam aparat bezpieczeństwa. W tym właśnie celu Stalin nakazał zamordowanie Aleksandra Szczerbakowa, który nadzorował z ramienia politbiura Komitet Michelsa oraz Andrzeja Żdanowa, członka tegoż politbiura. Ich mordercami zostali Jakow Ettinger, żydowski lekarz, oraz sam Abakumow. Ten ostatni miał nie poinformować w porę Stalina o spisku żydowskim, ponieważ, jak ustalono, sam w nim uczestniczył. Projekcję wyobraźni Stalina w tej sprawie zawarto w raporcie Michaiła Rjumina, podwładnego Abakumowa. Stwierdzono w nim, że żydowscy terroryści w białych kitlach mordują prominentnych sowieckich komunistów. Należało więc oczyścić aparat bezpieczeństwa z Żydów i poszukać żydowskich lekarzy zabójców. Rjumin rozpętał nową czystkę, aresztując wszystkich czekistów, którzy mieli jakiekolwiek związki z Abakumowem. Aresztowano również osoby, które miały kontakty z Ettingerem. Jesienią 1952 roku śledztwem objęto wszystkich ważnych sowieckich lekarzy, wśród których znalazł się osobisty lekarz Stalina. Tak długo ich bito, aż zeznali zgodnie z tezami aktu oskarżenia. Stalin, mając te zeznania w ręku, ogłosił, że wykryto spisek lekarzy kremlowskich, w którym czołową rolę odgrywały osoby narodowości żydowskiej. Żydowski spisek sięgnął wówczas prawdziwego zenitu. W styczniu 1953 roku dziennik Prawda obwieścił, że właśnie ujawniono spisek zmierzający do wymordowania sowieckiego przywództwa metodami medycznymi. Biorący udział w tym spisku lekarze byli Żydami. Kilka tygodni później na polecenie Stalina zredagowano projekt zbiorowego samooskarżenia sowieckich Żydów, który po podpisaniu przez najbardziej prominentnych ich przedstawicieli został opublikowany w prasie. Stwierdzono w nim, że narody Związku Sowieckiego, a przede wszystkim naród rosyjski, ocaliły ludzkość i samych Żydów. To stwierdzenie miało stać się według Stalina kanonem sowieckiej historii II wojny światowej. I dopiero wtedy spisek lekarzy kremlowskich uległ wyhamowaniu. W moim następnym filmie opowiem Państwu o tym, dlaczego w sierpniu 1927 roku zamordowano generała Włodzimierza Zagórskiego i dlaczego Piłsudskiemu tak bardzo zależało na tuszowaniu jego zbrodni. Dowiecie się, dlaczego sprawa generała Zagórskiego była największą tajemnicą marszałka. Ten film zatytułowałem „Jak sanacyjne władze tuszowały zabójstwo generała Włodzimierza Zagórskiego”. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko,
pan Michał Rychwalski, pan Dariusz Wietrzykowski, Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.